Penang, czy też w języku lokalnym Palau Pinang, to jedna z wielu wysp u zachodnich wybrzeży Półwyspu Malajskiego. Ta niewielka wyspa, nazwana także Perłą Orientu, stanowi stan Malezji o powierzchni 293 km², mniej więcej wielkości Łodzi, zamieszkały przez 1,5 miliona mieszkańców. Stolicą stanu Penang jest słynne kolonialne miasteczko Georgetown. Penang to raj dla miłośników kuchni azjatyckiej w najlepszym wydaniu, architektury kolonialnej, dziedzictwa kulturowego, ale także miłośnicy natury znajdą tutaj skrawki dziewiczego lasu deszczowego, pól ryżowych i plaże. Na wyspie spędziliśmy tydzień i jest to optymalny czas, aby nacieszyć się niepowtarzalnym klimatem miejsca, popróbować pysznego jedzenia i zwiedzić większość atrakcji. Hotel Northam, jak wszystkie inne hotele podczas naszych podróży, zarezerwowaliśmy na stronie booking.com. Ten 4-gwiazdkowy obiekt oferuje gościom naprawdę duże, przyjemne pokoje z panoramicznym widokiem z okien. Główną atrakcją wyspy jest samo w sobie Georgetown, czyli stolica stanu Penang. Kolonialne miasteczko, wielokulturowe, wielokrotnie nagradzane w różnych podróżniczych rankingach, bardzo ruchliwe, gwarne i upalne, aczkolwiek pełne klimatycznych miejsc, świątyń, meczetów, kafejek i ulicznego jedzenia. Georgetown można zwiedzać na kilka sposobów. Śladami buddyjskich, hinduskich i muzułmańskich świątyń, śladami ulicznej sztuki, poszukując słynnych murali, lub zapachem ulicznego jedzenia, błądząc po kolejnych food courtach. Penang słynie z pysznego jedzenia i jest to w pełni zasłużona opinia. Różnorodność przenikających się tutaj kuchni świata sprawia, że każdy, nawet najwybredniejszy smakosz znajdzie tutaj coś dla siebie. Georgetown, jak przystało na azjatycką atrakcję turystyczną, ma swoje etniczne dzielnice. Znajdziecie tutaj chińską, hinduską i arabską ulicę. Georgetown to także różnego rodzaju galerie i muzea. Przed nami Muzeum Cudownego Jedzenia. Kolorowe, sztuczne ekspozycje prezentują tradycyjne potrawy kuchni malezyjskiej, chińskiej, hinduskiej. Można tu poznać wiele ciekawych orientalnych przysmaków. Wszystkich tych pyszności możecie potem spróbować odszukać w najbliższym food courcie. To naprawdę świetna zabawa, poznawanie świata przez pryzmat talerza. Aby poczuć klimat Georgetown, najlepiej jest wybrać się na spacer bez celu po jego klimatycznych uliczkach. Odkrywanie na spontanie coraz to nowych, malowniczych zakamarków, skrywających prawdziwe perełki architektury kolonialnej, daje ogromną frajdę.
Centralnym i strategicznym punktem w mieście jest centrum handlowe Komtar, które jest jednocześnie najwyższym budynkiem na wyspie. Georgetown to także wiele nowoczesnych galerii handlowych, w których kryją się naprawdę świetne restauracje. Niedaleko od miasta znajduje się kolejna atrakcja, tym razem coś dla miłośników natury. Do Batu Feringi z Georgetown można dojechać autobusem linii Rapid Penang. Warto się tam wybrać. Koszt takiego wypadu zamknie się w kilku polskich złotych. Z plaży w wiosce Batu Feringi na słynne Monkey Beach zabierze Was wodna taksówka. Lokalsi sami zaczepiają turystów, proponując rejs. Ceny oczywiście do negocjacji. Nie zapomnijcie się targować. Ta plaża należy do Parku Narodowego i jest dziewicza. Oprócz małp nikt na niej nie mieszka. Są maleńkie sklepiki, w których można kupić coś do picia i jakieś drobne przekąski, natomiast nie ma tam żadnych lokalnych domostw. Wybierając się na plażę małp, nie zapomnijcie zabrać okularów, kapelusza i kremu z filtrem, z dużym filtrem. Słonko tam piecze niemiłosiernie. Chińskie tradycyjne wioski na wodzie to kolejne miejsce, które należy odwiedzić. Wąskim drewnianym pomostem spaceruje się tu pośród maleńkich domków na palach, w których nadal żyją ludzie. Część takich wiosek jest udostępniana dla zwiedzających. Tam mieszkańcy mogą prowadzić swoje małe biznesy, sklepiki, bufety, a inne są całkiem prywatne, dostępne tylko dla mieszkających tam lokalsów. Te chińskie dżety są objęte patronatem UNESCO. Zabytkowy fort to pozostałość po brytyjskich kolonizatorach, pięknie zlokalizowany nad brzegiem morza. Dotarliśmy tam późnym popołudniem i udało nam się wejść bez biletów. Naszą dominującą aktywnością w mieście Georgetown, jak widać na załączonych obrazkach, było smakowanie świata. Ogrody botaniczne,
To atrakcja całkiem darmowa. Można się tam w zaciszu subtropikalnej roślinności przed upałem schować i przy odrobinie szczęścia spotkać zamieszkujące ten ogród małpki. No i znów idziemy jeść. No nie da się, po prostu nie da się. To wszystko jest takie pyszne. Właśnie odkryliśmy fast foodowe sushi. Z szynką, z kurczakiem, z majonezem, z czym tam tylko sobie chcecie. Murale. Skąd ta uliczna sztuka? Może Was zdziwić fakt, że murale Georgetown zawdzięcza Europejczykowi, który urodził się na Litwie i jakimś cudem trafił na wyspę. I tam, używając ścian, dał wyraz swojej artystycznej duszy. Ten gość nazywał się Ernest Zacharewicz i to właściwie on był inicjatorem projektu, który jest realizowany w ramach funduszy pochodzących z Georgetown Festival. W ślad za nim poszli inni artyści i wciąż powstają nowe murale. A za rogiem pięknie pachnie makaronem w sosie sojowym, pierożkami dim sum i green curry z kurczakiem i nerkowcami. W przerwach pomiędzy jedzeniem zwiedzaliśmy kolejne świątynie. Te buddyjskie są bajkowo kolorowe, osnute zapachem kadzideł i tantryczną muzyką. Ostatnie 2 dni na wyspie spędziliśmy w hotelu Lexis, położonym z dala od Georgetown, blisko totalnie nieturystycznej, lokalnej wioski. Ten hotel ma pokoje z mini basenami na balkonie i sauną. I tym sposobem, bogatsza o ogromny bagaż wrażeń i 2 kg na wadze, kończę moją opowieść.